Ja mogę tutaj, skoro jesteśmy w warunkach torowych, włączyć tryb sport. Tryb normalny, to jest taka jazda szosowa. Już po prostu, no gas, zawsze to pamiętam. Jedziemy. I co? To teraz w trybie sport? Teraz jeszcze właśnie dobry. Tak. Nie ma jeszcze na naszym rynku typowego sportowego samochodu rodem z Chin. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China. I dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na polską prezentację BYD Scion 7, ale nie w warunkach drogowych, tylko na torze sportowym, na torze z kilkoma próbami. Mamy matę poślizgową do dyspozycji, mamy slalom, no i przede wszystkim mamy idealne warunki do tego, żeby spróbować pojeździć takim samochodem w nieco innych okolicznościach przyrody. A czym jest BYD Scion 7? To samochód, którego wrażenia z jazdy, pierwsze wrażenia z jazdy, możecie oczywiście zobaczyć na naszym kanale. Specjalnie pojechałem do Niemiec, na niemieckie autostrady, żeby sprawdzić, jak faktycznie szybko można jeździć tym samochodem. A dlaczego? Bo BYD chwali się, że to jest samochód, który potrafi gnać 215 km na godzinę. Słuchajcie, nie ma miękkiej gry. 530 koni mechanicznych, napęd na 4 koła. I jedna ważna rzecz. 4.5 S. To nie jest pojemność baterii, to nie jest moc silnika, a tym bardziej moc silnika spalinowego. To jest po prostu czas przyspieszenia od 0 do 100. Ale to sprawdzimy w pełnowymiarowym teście na kanale Auto Made in China. A teraz slalom. To co? Co ja mam tu robić w ogóle? Podjeżdżam sobie tutaj do słupku. No, jedziemy sobie od slalomu. Tak jak zaczynamy. tutaj. Tak jak slalom. Pamiętaj, że leżący pachołek pokazuje, z której strony masz przejechać. Pamiętajcie, leżący pachołek pokazuje, z której strony przejechać. Ja mogę tutaj, skoro jesteśmy w warunkach torowych, włączyć tryb sport. Tryb normalny, to jest taka jazda szosowa. Już po prostu, no gas, zawsze to pamiętam. Jedziemy. Z tej strony, zobacz, właśnie minąłem. A tu były dwa jakieś te? No, dwa były po prawej stronie. To jest samochód, który BYD prezentuje jako auto usportowione. Samo chwaliło się, że można tym samochodem gnać 215 km na godzinę po niemieckich autostradach oczywiście. To ten czas przyspieszenia robi wrażenie. I muszę powiedzieć, że w takich torowych warunkach to zawieszenie bardzo fajnie trzyma auto. Też samochód nie jest wysoki, ale on się jakoś tam szczególnie nie buja, nie gibie się. Prawda? Tak, No. ale ja też nie czuję, że... No właśnie. A po mojej prawej stronie jest instruktor jazdy szkoły Driveland, który mnie tutaj pilnuje, który właśnie nie pozwolił mi jechać w trybie sport, ale pracujemy nad tym. Dobra, teraz trochę z premedytacją spróbuję wytrącić go z równowagi i zobaczymy, co się stanie. Ale nie jest to wcale takie proste, bo się trzyma paskut. Napęd na 4 koła, szalone 530 koni mechanicznych. Przecież to można tutaj opony stracić po w zasadzie tygodniu. No jak było trochę sterowności? No tak wiesz, trochę, ale to jest takie, mam wrażenie, że bardzo, no nie chcę powiedzieć tam, że bezpieczne, nie? Tylko takie dla, znaczy powodujące takie duże zaufanie do samochodu i można się łatwo przesadzić chyba. Tutaj, o. I co? To teraz w trybie sport? Nie ugnę się. Nie? No ja będę próbował, no. No to tu tylko to, tutaj to. No taką negocjacją. Czyli tylko to później wyłączę. Dobra, to jak nie zgadzasz się na sport, to pojedźmy w eko. W trybie eko. Dobra? Dobrze. To tak, zobacz. No bo mamy do czynienia z elektrykiem. Więc to jest tryb, który jest nastawiony na oszczędzanie energii, ale powiem wam, że przyspieszenie jest bardzo podobne i też można tutaj szybko wyczerpać całą energię. Chociaż jest taki bardziej otępiały. Nie jest taki ostry ten pedał gazu. A po zdjęciu nogi z gazu jest jakaś różnica? No rekuperacja większa, nie? Ale czuć? I,
No trochę czuć, ale ja lubię, jak ta rekuperacja jest naprawdę mocna, że tak czasami aż nawet hamuje, bo w niektórych momentach to się przydaje. Sprawdzimy, jakie odczucia jest w trybie Eco takiego sprintu z zatrzymania. O, może to by trzeba zmierzyć jakimś tam urządzeniem, żeby poczuć różnicę. Bo jest wiele. Więc nawet w trybie Eco można tym samochodem zasuwać. No dobra, 3 przejazdy, super. To co, to teraz tryb sport? No jest szatan, ale dobra wiadomość jest taka, że telefon mi nie wypadł, a to wszystko przez to, że cały czas jechałem w trybie normal albo w trybie eco. Niestety instruktor nie pozwoli mi przełączyć w tryb sport, dlatego jak będziemy robić nasz test na kanał Automade in China, to pierwsze co zrobimy, sprawdzimy 0-100 w trybie sport. Tam jest bramka na płycie. Połowa płyty, czyli połowa szerokości tego białego pasa, to jest nasz pas ruchu, nazwijmy. Teraz będziemy sobie wjeżdżali z różnymi prędkościami. Prędkość obowiązuje tylko do bramki. Za bramką robisz co chcesz. No. Chodzi o to, żebyś się utrzymał na swoim pasie ruchu do następnej bramki. Dobrze. Żebyśmy się utrzymali w tym pasie ruchu. To jak będziesz to robił, to jest obojętne. I zrobimy to z różnymi prędkościami. Może zacznijmy sobie tak spokojnie od 30, a potem będziemy rosnąć. Wspaniale. Tak? Tryb jakiś tam normal, tak? No, ale może jaki sobie życzysz, to jest naprawdę, możesz przetestować. W końcu wytestujecie samochody, Tak. to nie jest szkolenie do końca. Czyli ile? 30? 30. I za bramką dowolność, że tak powiem, tego co robisz. No to nie jest, jak widać, wyzwanie żadne dla tego ani samochodu, ani tych warunków, prawda? Tak się wydaje, ale to... Zobaczymy 10 więcej. Dobrze. To ja tylko powiem tak. No tak, to pierwsza próba to jest jazda po okręgu z prędkością 30 km na godzinę. Nie było to wyzwanie. Tylno-napędowe auto, przypominam, moc 400 koni. Teraz 10 więcej, czyli 40. No to już nie zdążę, ale to już jakieś takie 37 było najazdowo. No tak. To teraz zrobimy pełne 40, żeby nie było oszustwa. Jedziemy 40 na godzinę. Tak, jesteśmy na takim prawym zakręcie. Tak, prawy zakręt. Już czuć, że różnica 7 km to jest duża różnica. W takim zakręcie ciasnym to jest dość dużo. Dobra, o, mamy te 4. Już czuć, że wynosi tył. Systemy sobie poradziły jeszcze z tą prędkością. Tak, prawda? ale co, 10 więcej? No, teraz 10 więcej, no to Muszę się idziemy w 50. 50. Ja jeszcze przed. Tak. Możesz spróbować hamować zaraz za bramką, zobaczyć, czy uratujesz sytuację. Dobrze. Dostałem zgodę na hamowanie, bo w takich sytuacjach Za bramką możesz hamować. człowiek nie wie co zrobić. No, gdybyś nie puścił, to byśmy się Tak. nawet do połowy może nie wysunęli. Tak, bo to jest tak, że instruktor patrzy pod kątem ratunku, a my patrzymy, że skoro mamy bezpieczne warunki, to jest inaczej, No nie? zróbmy coś. Tak, to coś zróbmy, ale na drodze, słuchajcie, nie ma żartów, bo na drodze to działa zupełnie inaczej. Na drodze to tak myślę, że powinno to zadziałać tak, że jak coś takiego się dzieje, to robię ostre hamowanie i staję. Tyle się udało, ile się udało, że jechaliśmy na drugą połowę drogi, więc jakby zaplanowana prędkość była zbyt duża niestety, tak? Bo tutaj w tym momencie spotkaliśmy się z tą Tak. czerwoną Scanią, co jechała z Dokładnie tam wyszliśmy i naprzeciw. No tak, ale dokręcać nie ma co kierownicy, Nie, bo to nic nie bo zmieni. to nic nie zmieni. To co robić? No, po prostu Zwolnić wcześniej. zwolnić wcześniej, czyli to 50 jest za dużą To prędkością. jadę 47, 6. O, tak z czuciem delikatnym. No, No to 46 się udało. tak. Zobaczcie, 46 się udało, a 50 już nie. Czasami myślimy, że to tak mamy dużą dowolność w tym szacowaniu prędkości, a prawda jest niestety zupełnie inna, że te 2-3 km robią różnicę i to robią różnicę taką, że jesteśmy na drodze lub nie jesteśmy. Ja myślę, że jeszcze jest ten czynnik, że słuchamy sobie muzyczki, jesteśmy rozprężeni jedną rączką, a tu wiemy, że jest bramka i za bramką muszę coś robić. Tak. A jeszcze jakbym... Tu jest skupienie, tu można powiedzieć o skupieniu zadaniowym, czyli takim maksymalnym skupieniu. Proszę bardzo. Aż kusi, żeby tryb sport wrzucić. No, można. No nie. 60. No to już takie jest szybko. No to jest tak to. O, Miałeś jakieś szanse? żadnych. Nawet się zastanawiałem, czy nie wyjadę na zielone. No właśnie. No więc to już to pokazuje właśnie jaka jest
jaka jest różnica, że te 10 km na godzinę to nie jest trochę, a nikt się nad tym tak naprawdę nie zastanawia jeżdżąc w mieście, prawda? No później efekty są, No niestety. tak, niestety są. Ta pierwsza bramka żółto-czarna to jest punkt hamowania, w którym możemy zobaczyć, jak będzie samochód awaryjnie hamował. I proponuję, żebyśmy sobie zrobili takie doświadczenie, czy rzeczywiście fizyka działa. 30 km na godzinę i w tej bramce żółto-czarnej zahamuj awaryjnie. Dobrze. I do pełnego zatrzymania. Wtedy będziemy widzieli, ile metrów zajęło nam hamowanie z tych 30. Z raptem 30. Z raptem 30. Potem sobie powtórzymy to przy 2 razy większej prędkości. Ok, możemy. Już jest 30. Do pełnego zatrzymania. Bam. 10, 11 metrów. No dobrze, lubię takie doświadczenia. No, to są doświadczenia, które... Dobra. Uświadamiają, Tak co? jest to, które uświadamiają właśnie. Jest 60, 20, 30, 40, 52 metry. 52, pomyliłem się o to. Tak 2 razy. Tak 2 razy. Czyli ta czerwona Scania to tam, później zielone Volvo. Nie ominąłeś nic. Nie, bo tutaj nawet nie próbowałem. Po prostu Tak, ale tutaj zadziałała bardzo prosta zasada, bo droga hamowania rośnie z kwadratem prędkości. Wszystko, co się dzieje w samochodzie, jest zdominowane tak naprawdę przez jeden wzór. To jest wzór na energię. Energia, jak wiadomo, przyrasta w kwadracie. I to jest coś, czego człowiek nie rozumie i nie zrozumie. To znaczy, my nie rozumiemy tego w podświadomości. Świadomie oczywiście rozumiemy to, ale w podświadomości nie bardzo. Jeżeli chcesz jeszcze coś sprawdzić, to podjedźmy tam i zróbmy sobie 70 na godzinę, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica, jeżeli zwiększymy tą prędkość o kolejne 10. dobrze, ja sobie tu zatrzymam się, żeby nie więcej. Tak, żeby się spokojnie rozpędzić. I to jest coś, o czym zapominamy. A zapominamy o tym dlatego, że jakby przy naszej niskiej masie i bardzo niskiej prędkości, z jaką się poruszamy naturalnie, tak naprawdę nie widzimy wcale tego przyrostu w kwadracie. Natomiast w samochodzie już to jest nieubłagalne. I to jest coś, co determinuje wszystko, co się dzieje w ogóle w aucie i to, co się dzieje na drodze. To jest wzór na energię, czyli energia to jest masa razy prędkość do kwadratu dzielone na 2. Zapamiętajcie ten wzór. To jest najważniejszy wzór w jeździe samochodem tak naprawdę. Wszystko od niego pochodzi. A wydaje nam się, że z 50 to się zatrzymamy w miejscu. No i to zaraz zobaczysz, jak będzie przy 70. Zapraszam. Tak, Dobra. tak, czyli dobre 60 metrów plus brak, bo gdyby była płyta, to jeszcze byśmy lecieli. Jeszcze byśmy lecieli. Czyli tutaj widać, jaka jest różnica między 60 a 70. Tam jednak zatrzymały się po tych 50 metrach. Tak? Natomiast tutaj, jak widać, I pozwolę sobie tutaj naszym widzom to jakoś spuentować. Nieważne są systemy, ważna jest prędkość. Żaden system nie uratuje nas, Nie. więc to nie ma znaczenia, tutaj nie ma już to żadnego znaczenia, dlatego że w momencie utraty przyczepności tak naprawdę jedyne co jest istotne, to jest fizyka. No i teraz co ma większy wpływ na wzrost energii samochodu? Prędkość czy masa? prędkość. Oczywiście, bo jest w kwadracie. Więc każdy przyrost każdego kilometra to dużo więcej energii samochód, że tak powiem, wytwarza swoją jazdą niż w przypadku, jeżeli będzie ważył parę kilo więcej. Tak. Chociaż te samochody Chociaż akurat ważą te ważą kilo dużo. więcej. Tak, Tak, te bo ważą to są kilo ciężkie więcej. To samochody. są ciężkie samochody. Dobra, to pojedźmy w lewo i zobaczymy sobie, jak zachowuje się samochód. Tutaj mamy dowolność, masz dowolność między 30 a 55 km na godzinę możesz wjechać. I chodzi o to, żebyś nie uderzył w żadną przeszkodę, utrzymał się w torze jazdy. Tak? 30. No okej. Zacznijmy od tej prędkości. No, 35. 35. Jakby problemu nie było z opanowaniem samochodu, prawda? Wszystko było wzór. Ale znowuż działa to, że jestem przygotowany. Oczywiście.
jesteś przygotowany, jesteś skoncentrowany, zobaczysz w miarę wzrostu prędkości, co tak naprawdę stanie się problemem. 40. Ale jest to w miarę bezproblemowe. Nie myślcie sobie, że szarpak działa cały czas w tę samą stronę. On też potrafi mnie zaskoczyć Tak. i muszę być gotowy. Czy to będzie w lewo, czy w prawo? Tak jest. I tutaj kluczowe jest też sposób, w jaki obserwujesz drogę, dlatego że to jest tak naprawdę reakcja podświadoma, więc istotne jest, gdzie patrzysz. Bo twój odruch jest prawidłowy, o ile patrzysz tam, gdzie powinieneś się znaleźć. To powiedz mi, gdzie od razu patrzeć? Prawidłowo? Jak najbardziej przed siebie, jak najdalej i patrzeć do punktu, do którego chcemy dojechać. Tak naprawdę musimy pominąć zagrożenie w pewnym sensie. Zagrożenia mamy dostrzegać, natomiast patrzeć mamy tam, gdzie chcemy pojechać, czyli alternatywnie do zagrożenia. 50? Tak jest. 50. No i tutaj mogę wcelować tu i uniknąć drugiej ściany, o ile w pierwszej, z Tak. pierwszą A przerzutą. teraz zadam Ci teraz pytanie, takie pierwsze. Gdzie patrzyłeś? Wydaje mi się, że patrzyłem na środek płyty, Okej. ale to mi się tylko wydaje. Dobra, na początek płyty mogłeś patrzeć, czyli patrzyłeś tam, gdzie trzeba, bo opanowałeś samochód, w sensie wyprostowałeś auto. Natomiast czy znalazłeś alternatywną drogę dla siebie? Czy przekierowałeś wzrok tam, gdzie mogłeś z tej strony, z której mogłeś ominąć? Nie, ale zadziałało zupełnie co innego i do tego się przyznaję, że zdekoncentrowałem się naszą rozmową. Oczywiście. No tak tutaj sobie gadamy, tutaj powiedziałeś 50, jedziemy, niby jestem przygotowany, ale to już nie jest to skupienie takie na 100%. No i dobra, i teraz zadam pytanie. W takim razie, jeżeli przy 50 miałeś ten problem, to jak chcesz go rozwiązać na autostradzie przy 120, nie będąc tak skoncentrowanym? To jest Jaką problem z cyklu nierozwiązywalny. jaką sobie szansę daje, że to się uda na autostradzie przy 2 albo 3 razy większej prędkości? No nie ma co z tego heheszkować, nie będę zakrywał oczu i tak dalej. No, trudno. 50 czy... Na 50 spróbujmy. Teraz jeszcze się za drugim. Tak. No i to jest różnica między 40, nad którym panowałeś, i 50, nad którym, że tak powiem... I też nauka, że nawet jak już wydaje ci się, że panujesz, to różne czynniki wpływają na to, że jednak się nie uda, jednak się uda, jednak się nie uda. A na autostradzie, przy tych prędkościach, o których mówimy, no to już w ogóle jest inna dekoncentracja, bo w ogóle jedziemy znużeni, nieprzygotowani, pochłonięci czymś tam i tak dalej. Stopień koncentracji przeciętnego kierowcy po 15 minutach jazdy spada o 30%. Słuchajcie, lekko nie było, dużo frajdy, ale na normalnej drodze, nie chcę teraz tak opowiadać jak stary dziad, no to trzeba naprawdę dużo wyobraźni, dużo umiejętności i przede wszystkim rozwagi.